Witam Was, moi drodzy, już w nowym roku. No i tak na początku przychodzę do Was troszeczkę z takimi, no niefajnymi informacjami, już tak od razu z samego początku roku. No nie fajnie, ale po prostu chcę Was troszeczkę ostrzec. Mianowicie przed takimi zjawiskami, które teraz ostatnio występują. Ponieważ bardzo, ale to bardzo wiele ludzi ma przeróżne problemy właśnie po tym, kiedy to się dzieje. Moi drodzy, tutaj jest mowa o tej mgle. Bardzo często teraz ostatnio obserwujemy, że pojawia się jakaś taka dziwna mgła. To już było i w tamtym roku, było już i w tym roku. I ona się pojawia, utrzymuje się nawet w ciągu dnia. Praktycznie no nie byłoby to nic takiego, nie? Mamy tutaj taki klimat, że bardzo często też taka mgła występowała przecież w Polsce zawsze. Ja też pamiętam, że takie mgły podobne były. Bardzo często właśnie gdzieś tak na jesieni tego typu to się zdarzało. Jednak w tej mgle jest coś innego, ponieważ ta mgła występuje też w różnych państwach, praktycznie że na całym świecie i nawet w państwach, gdzie praktycznie nie mają predyspozycji do tego, żeby takie mgły się utrzymywały. Mało tego, ta mgła powstaje przede wszystkim bardzo często, jak tam jest gdzieś 2,5 stopnia różnicy między tą rosą, ziemią i tak dalej, to wtedy się robi bardzo często przy zbiornikach wodnych. Gdzie w niektórych miejscach po prostu nie ma tych zbiorników wodnych, tak jak ostatnio na przykład w Rzeszowie, cały dzień po prostu było biało, że nie było widać, chyba 2 czy 3 dni nawet się to utrzymywało. I my sami coś ciekawego tutaj też zauważyliśmy. Po prostu co z tą mgłą miało tutaj miejsce. Mianowicie w tamtym roku również wystąpiła taka mgła. Ja wtedy byłem akurat w domu dość dużo, bo pracowałem po prostu w domu i miałem robotę w domu, jednak żona wychodziła sobie na zewnątrz. Ja kiedy wyszedłem na zewnątrz, poczułem taki dziwny zapach w tej mgle. I mówię jeszcze żonie, mówi, ta mgła śmierdzi. Po prostu ta mgła śmierdzi jakąś chemią. Po prostu coś takiego poczułem. No ale żonka lubi pracować na dworze, więc po prostu sobie poszła i pracowała sobie na dworze. Jednak już wieczorem nagle zaczęła się skarżyć na dziwne bóle w plecach. Tutaj po prostu tak na dole, przy krzyżach, gdzie ona czegoś takiego po prostu nie ma. Trzymało ją to dość długo i znikało. Były momenty, kiedy po prostu wchodziła sobie z powrotem do domu, to na chwilę ustępowało. Nasilało się to za każdym razem, kiedy gdzieś wychodziliśmy do miasta, czy coś tego, czy gdzieś stawała przy kasach, czy przy nadajnikach takich GSM. To się to wtedy mocno nasilała. Dlatego cały czas musiała nosić ze sobą wszystkie absorbery, jakie mieliśmy, bo inaczej po prostu by nie wyrobiła. I w tej mgle ja też chwilkę byłem, tylko co mówiłem, że mnie po prostu, że to śmierdzi. I co dziwnego było, w tym momencie ja też coś takiego poczułem. Dosłownie co ona miała, ponieważ to było w krzyżu i ciągło jej po prostu do nogi, do łydki. Objaw bardzo podobny do rwy kulszowej. Jednak ona to miała dość mocno, ponieważ siedziała cały czas na tym dworze, że naprawdę momentami nie mogła nawet chodzić. Ja miałem to leciutko, tak ciutkę, coś takiego. To było w tamtym roku. Teraz znowu była taka mgła. My w ten dzień musieliśmy wyjechać do miasta, bo mieliśmy sprawę do załatwienia i musieliśmy pojechać. Przełączyłem sobie oczywiście na zewnętrzne w aucie, wszystko powietrze i tak dalej, ale jednak jak wyszliśmy z tego auta, bo musieliśmy w końcu wyjść, żeby coś załatwić, nie dało się wjechać do środka tym autem, to żeśmy sobie to wdechli. Efekt tego jest taki, że znowu ma ten sam ból pleców. Ja mam ten sam ból pleców, co i ona ma. I jeszcze na dodatek mi przytkało nos całkowicie, gdzie ja już zatoki absolutnie zapomniałem, że one w ogóle istnieją, ale mam lekko przytkany. Troszeczkę. I ból głowy mi doszedł do tego. Tutaj dzisiaj rano się po prostu obudziłem, to mi tak wszystko tutaj ciągło aż po całej głowie, gdzie po prostu już zapomniałem, co to jest ból głowy. Ale musiałem to po prostu wszystko tutaj rozmasować, żonka mi też rozmasowała i pomogło. Moi drodzy, my nie jesteśmy jedynymi przypadkami. Tego są tysiące na całym świecie, gdzie ludzie to opisują, że ta mgła ma jakiś dziwny, śmierdzący zapach
I przeróżne objawy tutaj występują. Jakieś właśnie takie katary, bóle głowy, bóle pleców, biegunki, nudności, nie wiadomo co jeszcze. Dlatego ja chciałem wam tylko po prostu powiedzieć, żebyście po prostu uważali. Jeżeli nie musicie wychodzić w te dni, kiedy jest tam mgła, to może nie wychodźcie. Zostańcie sobie po prostu w domu. Tutaj macie jeszcze taki filmik, który mi też mama podesłała. Tylko kawałeczki wam z niego wytnę. Tu jest taka pani. Teraz tutaj gdzieś to będziecie widzieć. Ja się It's a Merv 11 filter. Ta pani tutaj ma czysty filtr, po prostu jak on wygląda, do takiego filtra powietrza, który ma w domu. Teraz, kiedy przyszła tam mgła i dopiero co go wymieniała, wyciągła go. No i zobaczcie sami, jak on wygląda. This is not normal. It's black. Look at the new one. Oh my God, y'all. Oh my God. This is fucking crazy. I'm sorry. This isn't normal, yo. It's not normal. This fog is not normal. This is not normal. Never in my life have I ever seen a filter like this. Never. Ta pani mówi w tym filmie, że jeszcze nigdy w życiu czegoś takiego nie widziała, żeby coś takiego wyciągła właśnie z tego filtra. Także to jest po prostu ten efekt, kiedy tam przeszła też ta mgła. Filtr praktycznie, że od razu się zapchał. Co on wyfiltrował? No, tu są różne badania tego typu, też niepokojące, gdzie na przykład dr George Giorgiani opisuje wpływ nanocząsteczek na ludzi, gdzie badano to po prostu, no wiecie, żeby tego użyć po prostu na przeciwnika i tak dalej. I może to stymulować nawet po prostu wylewy. No, takie coś. To jest właśnie kiedy się to przedostanie i tutaj ten pan doktor właśnie mówił, że kiedy się to dostanie do organizmu, na przykład przez nos, wchodzi w to krwiobieg i po prostu dochodzi. Są też oczywiście badania tego, gdzie już badano nawet co w tej mgle jest i znaleziono wiele toksycznych substancji, w tym przeróżnych. Także miejcie to po prostu teraz na uwadze. Jeżeli znowu się taka mgła pojawi, nie musicie wychodzić, nie wychodźcie. Zostajecie w domu, palcie sobie oczyszczające kadzidła. Na przykład mirrę, kadzidłowiec. To najlepiej węgielki trybularzowe sobie zakupić. To są takie węgielki, takie czarne. Jego wystarczy tylko lekko podpalić i on się będzie sam zażarzył. Później na to połóżcie sobie parę kawałków miry czy kadzidłowca. Bardzo fajnie będzie to powietrze oczyszczało, dezynfekowało ze wszystkiego. Ja już też teraz palę, kiedy to się pojawia, bo widzę, że to nie jest po prostu normalna mgła, tylko znowu ktoś tu gdzieś czymś kombinuje z palcami w tym. No bo przecież zwykła mgła to jest tylko woda. No to gdzie woda by takie różne objawy mogła wywoływać? Co tu ludzie opisują? I są tego naprawdę tysiące, może nawet i setki tysięcy. Praktycznie, że aż wrze o tym w całym internecie. Że takie objawy u ludzi zaczęły występować teraz po tej mgle. Także no, miejcie to po prostu na uwadze. Pal Santo też można palić. Można palić też jakieś inne różnego rodzaju fajne ziółka, takie, które się nadają. Bylica, na przykład pospolita, czy nawet leciutko troszeczkę piołunu też można spalić. Też ma takie oczyszczające właściwości jako kadzidło po prostu na cały dom. Warto teraz po prostu sobie takie rzeczy zapalać w domu, żeby to fajnie, czy też na przykład dyfuzory olejków, to u mnie chodzi praktycznie non-stop, gdzie też można dawać sobie różne fajne olejki do środka oczyszczające, tak jak na przykład Czterech Złodziei, ten olejek, który wam tutaj polecałem, też bardzo często ten przepis wam też podawałem, jak to zrobić. To są właśnie takie typowe olejki oczyszczające całą przestrzeń w tym wszystkim, także bądźmy czujni, no bo widać, nowy rok się zaczął i już lecimy z grubej rury. Dobrze, moi drodzy, życzę wam miłego dzionka. Tyle na dziś. Nie zgubcie się w tej mgle. Trzymajcie się. Hej!